Witaj w Archiwum Historii Autorów. Zapraszamy Cię w podróż do świata nieograniczonej wyobraźni. To tu najwybitniejsi polscy twórcy, którymi opiekuje się ZAIKS, zdradzają tajemnice swojego warsztatu. W kameralnych rozmowach z dziennikarkami i dziennikarzami radiowej czwórki opowiadają o swojej artystycznej drodze, marzeniach i twórczości. Osobiste spotkania z autorami pozwolą Ci przenieść się do ich świata i dowiedzieć się czegoś nowego. Może również o sobie. Aha. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym wywiadzie w cyklu AHA, Archiwum Historii Autorów. To cykl przygotowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, w którym spotykamy się z wybitnymi polskimi twórcami i twórczyniami. Pytamy o ich inspiracje, o ich życie, o ich drogę twórczą, o marzenia, o to, jak patrzą w ogóle na swój warsztat i na swoje rzemiosło. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką Polskiego Radia, a dzisiaj mam zaszczyt, przyjemność i frajdę, to już widzę, patrzeć w uśmiechnięte oczy naszego gościa. Człowieka, który w swoim życiu stworzył wiele dzieł, które można zupełnie spokojnie określić jako kultowe. Nie wiem, czy nasz gość lubi to słowo, zaraz się o tym przekonamy. Dziś z nami pisarz, dramaturg, autor słuchowisk radiowych, tekstów piosenek, kompozytor, pan Jarosław Abramow-Newerly. Dzień dobry, panie Jarosławie. Jestem bardzo szczęśliwy, że pani z dwóch instytucji które są panu bliskie. Radio i ZAIKS, które były obydwie bardzo ważne w moim życiu. Teraz będę wspominał sprzed 70 lat historię, bo bardzo wcześnie zetknąłem się z ZAIKS-em i to był mój uniwersytet. To było świadectwo dojrzałości, bo się tam zetknąłem z ludźmi, których nigdy by mi się nie śniło jako maturzyście spotkać. Tam spotkałem się przede wszystkim właśnie po maturze zaraz wyjechałem do Sobieszowa. To był Dom Pracy Twórczej w Sobieszowie i ja mogłem korzystać z ZAIKS-u jako syn mojego ojca, Igora Newerlego, pisarza, który już należał do ZAIKS-u, a rodziny mogły korzystać z tych domów. Te domy były znakomicie prowadzone, śniadania podawali do łóżka. Co za luksus! Tak, Co za luksus! tak. I było tam, to były dopiero dziś się zorientowałem, że to były oazy przedwojennego życia. Ja jako zetempowiec i junak służby Polsce nagle znalazłem się w takim wspaniałym domu i zetknąłem się od razu z ciekawymi ludźmi. Z ludźmi, z którymi później w życiu się spotykałem. I tam właśnie mnie to nazwisko nic nie mówiło, ale to później okazał się wybitny człowiek Jan Kręc, który tam był właśnie jako 28-letni młody człowiek tam i uwodził tam dziewczynę bardzo tego, ale tam najwięcej mi się w pamięć wryło spotkanie z Włodzimierzem Patuszyńskim. To był organizator, konferencjer i autor tekstów piosenek. I on widocznie wyczuł we mnie wiernego słuchacza, że bardzo go słuchałem i opowiadał mnie różne rzeczy ze swojego życia i zapraszał na występy, bo wtedy właśnie przyjechał do ZAIKS-u taki mały ensemble, w którym był pianista Wiktor Kolankowski, właśnie Włodzimierz Patuszyński, piosenkarka i drugi pianista. I oni grali na 2 fortepiany, a Patuszyński prowadził konferencjerkę. Miał wyjątkowy dar rymowania. Także on rymował z wielką łatwością. I zaprosił mnie, żebym ja przyjechał na występ do Świeradowa, tam niedaleko właśnie oni występowali.
On na przykład zadawał pytania widowni, jaka jest najstarsza książka na świecie. No, a więc tam zadali, to jest proste, każdy wie o tym, ogniem i mieczem, bo wydane przed potopem. No i mówił, że jak koncertowali w Zakopanem, to tam z kolei było zaraz po wojnie, więc były tam jeszcze oddziały ognia, schodziły na dół wieczorami. I właśnie jemu zadali pytanie takie, dlaczego orzeł jest bez korony. I on wtedy miał wielki kłopot z tym, już nie pamiętam jak odpowiedział, ale odpowiedział też rymowany. Także pianiści grali tam, każdy wie o tym i on rymował. Także był bardzo sympatycznym człowiekiem. No i ja tam właśnie zetknąłem się z ciekawymi ludźmi i zaraz po tym, niedługo po tym, bo w 1952 roku, kiedy miałem 19 lat i byłem studentem polonistyki, wyjechałem do domu pracy twórczej w Ustce i tam już poznałem galerię ciekawych ludzi. Przede wszystkim był tam kompozytor Jan Maklakiewicz i kompozytor muzyki rozrywkowej Tadeusz Kwieciński. To był autor szlagierów, między innymi Błękitne Bolero, już nikt nie zatańczy jak ty. I to bolero było tak znane prawie jak szlagiery petersburskiego i Kwieciński nudził się i ze mną rozmawiał. I też był bardzo dużym grubasem takim, ale ja wtedy zorientowałem się po raz pierwszy, że można z piosenek świetnie żyć. Wiesz, że to jest zawód. Tam była bardzo ciekawa historia, że Kwieciński był skrzypkiem w restauracjach i słabo znał nuty, a jego profesorem był Jan Maklakiewicz, który mu to zapisywał. I oni się razem konferowali, tak zawsze i właśnie, bo Maklakiewicz napisał w życiu jeden bodajże szlagier, przyniosłem tobie 7 czerwonych róż, jak 7 di. I widocznie w cichości też marzył o tym, że może będzie i trochę muzykiem rozrywkowym, ponieważ na tym szlagierze tangu przyniosłem tobie 7 czerwonych róż, on więcej zarobił może niż na balecie Złota Kaczka. I to była bardzo taka koleżeńska przyjaźń. Oprócz niego był tam słynny pianista, rektor konserwatorium Stanisław Szpinalski, który grał na fortepianie tam i ze mną rozmawiał też. Ja grałem też trochę na pianinie swoje piosenki i oni byli bardzo dla mnie przyjaźni. Takim bardzo znaczącym człowiekiem w moim życiu później był Kazimierz Korceli. Kazimierz Korceli był dramatopisarzem. Po wojnie zaraz, jako druga sztuka w teatrze, odbudowanym Teatrze Polskim w 1946 roku była jego sztuka pod tytułem Papuga, wystawiona przez reżysera Juliusza Osterwę. To była... Pomysł był taki sam jak Ionesco w Nosorożcu. To znaczy, że jest jeden rudy, a później okazują się wszyscy rudzi. I to było adresowane do faszyzmu,
ale stalinizm też się w tym przeglądał. Także po 17 przedstawieniach sztukę zdjęła cenzura, ale ona cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, bo te aluzje właśnie muzyczne do polityki były bardzo silne. Ja zapamiętałem tylko Feliksa Chmurkowskiego z wielką trąbą, bo oni tam grali później jako jedna faszystowska orkiestra. Właśnie tam, ale niedużo znałem. Ale Karcelik, ja później z nim się zetknąłem, jak już byłem w STS-ie, to tak rozgadałem się o Korcelim. Ja tam w Ustce napisałem pierwszy akt sztuki teatralnej. Pierwszy w ogóle swój w życiu? Tak. Nie pierwszy. Pierwszy był w szkole. Pierwszy, a to było Pierwszy do sztuki, do kolejnej. Na studiach i mu przeczytałem. I on bardzo wnikliwie to wysłuchał i powiedział, że mam zadatki na dramatopisarza i żebym dalej kontynuował to. Więc to było dla mnie bardzo ważne, że podniosło mnie tak na duchu, że to wszystko jest nie do szuflady, ale do tego. I później, nieco później, w 1965 roku, ja napisałem taką sztukę Anioł na dworcu i właśnie też jemu przeczytałem i on mnie służył radą i później polecił, żebym to złożył w Dialogu, bo on pracował jako zastępca naczelnego redaktora Adama Tarna w Dialogu. No i właśnie on mi podpowiedział między innymi, że to może dziać się, bo u mnie to się działo na dworcu, ale ja miałem tylko jeden akt. A on powiedział, a dlaczego drugi akt nie możesz napisać w pociągu? Ja mówię, no w pociągu to jest w teatrze, a to nie martw się, to wszystko, te przedziały mogą być umowne i to może w teatrze być. Ja wtedy właśnie napisałem drugą część tej sztuki, która była wystawiona w Teatrze Polskim w 1965 roku na scenie kameralnej. Tę sztukę, ta sztuka wystawił dyrektor Teatru Polskiego Jerzy Jasiński. Jerzy Jasiński był przez długi czas dyrektorem Departamentu Muzyki i Teatru w Ministerstwie Kultury i Sztuki, ale właśnie w 1965 roku został mianowany dyrektorem Teatru Polskiego. Z zawodu był pianistą i pochodził z Wilna. I on właśnie zaproponował wystawienie tej sztuki. Ja się bardzo ucieszyłem. On wtedy powiedział, jakich pan chce reżyserów. Więc może będzie Lidia Zamkow z Krakowa, a może Ludwik René, a może wymienił tam bardzo dużo znanych reżyserów. A ja powiedziałem, nie, ja chcę jednego reżysera. Kogo? Kazimierza Kuca. A przecież to jest filmowy reżyser, on nie wystawił nic w teatr. Niech pan się nie boi, panie dyrektorze, on na pewno to dobrze zrobi. I proszę sobie wyobrazić, że ja przyszedłem tam wtedy do Teatru Polskiego, gdzie dwoma kierownikami literackimi był Stefan Treugut i Stanisław Marszak-Oborski, wielcy krytycy, i oni wszyscy mnie pokornie wysłuchali i przekonali do Kazimierza Kuca. Kazimierz Kuc przyszedł z parasolem w ręku, bo padał deszcz, i bardzo godnie nakreślił
swoje pomysły reżyserskie. On bardzo ładnie mówił. Oczarował tych starszych kolegów i zaproponował obsadę. Obsadę na głównego bohatera podróżnego pierwszego zaproponował Czesława Wołejkę. Na drugiego pasażera chłopa Mariusza Dmochowskiego. Więc obsada świetna, ale ja tutaj przyszedłem do Jasińskiego i mówię, ale to przecież jest kabaret, to jest komedia, a Wołejko to jest Chopin. Jak on zagra? Panie Jarku, niech pan się nie martwi, on zagra. I tego. On jest bardzo dobrym komediowym aktorem. No więc ja wtedy zaufałem mu i zgodziłem się, ale żeby było śmieszniej, to Wołejko z Dmochowskim przyszli do Jasińskiego, do gabinetu i złożyli tekst. Mówi, my w tej sztuce nie zagramy. Dlaczego, panie dyrektorze? Bo to jest kabaret, a nie teatr. No, i wtedy Jasiński ich przekonał, żeby jednak zagrali, że to jest teatr, i w ten sposób doszło do premiery w 1965 roku w lutym. No, Kuc to świetnie wystawił, także nawet były migające się, mijające pociągi. Bardzo dobrze zagrali. Wołejko wzbudzał huragany śmiechu. Wiesz, Dmochowski jako chłop był też bardzo dobry i po latach już później ja zachowałem w tajemnicy to, że im się ta sztuka nie podobała i nigdy nie mówiłem. Jak było 100. przedstawienie Anioła na dworcu, to Mariusz Dmochowski powiedział, czy mogę wziąć udział w kronice filmowej z nim razem, że będzie wspominał. On wtedy był działaczem w sferze kultury, przewodniczącym pracowników kultury, wiesz, działaczem takim komunistycznym. No ja nie za bardzo chciałem z nim tak wystąpić, ale on powiedział, Aniołek to moja kochana sztuka i wystąpiliśmy razem wtedy w telewizji. Ale żeby było śmieszniej, to po premierze Anioła na dworcu Adam Tarn podszedł do mnie i powiedział, no co panie Jarku, udało się. Ja mówię, no tak, udało się, bardzo dziękuję, że pan wydrukował moją sztukę, a prywatnie od Korcelego dowiedziałem się, że tam było głosowanie w dialogu i Tarn był przeciwko, ale go przegłosował cały zespół. Ale później już to wziął jako swoją zasługę i drugą moją sztukę, Derby w pałacu, którą wystawiłem w rok później, w 1966 roku, już wtedy podpowiadał tytuł i był bardzo zaangażowany w to, w druk tej sztuki. Także miałem w nim później przyjaciela. Ale właśnie wracając do Jasińskiego, to też było takie śmieszne i do Ustki, że wtedy w 1952 roku w Ustce tam poznałem dzieci Jasińskiego. Małą Ikę i od Ireny i syna, który miał wtedy 10 lat i ja go nauczyłem pływać tam w morzu i on to do dzisiaj pamięta. A proszę powiedzieć, jaki świat jest mały, że kiedy wyjechałem do Kanady i znalazłem się w Toronto, to spotkałem się z Ireną Żurowską, która była właśnie tą małą Iką i która była tam ze mną w Ustce i coś przez mgłę pamiętała. Pamiętała nasze spotkania.
Powiedział pan takie piękne zdanie, że ZAIKS to jest pana uniwersytet. Tak, Że poznał pan tak wielu ciekawych ludzi. Tak. Jak pan tam z nimi był i poznawał ich i siedział pan przy tym pianinie w Domu Pracy Twórczej, o co pan ich pytał? Co pana ciekawiło w tych artystach? ja pytałem wtedy o konkurs chopinowski. Wtedy Szpinacki zajął tam któreś miejsce. To przed wojną było jeszcze chyba. I warto powiedzieć właśnie jeszcze, że czym był ZAIKS, że skąd ta nazwa? Nazwa jest Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Ale ZAIKS był jedyną właściwie instytucją w Polsce, która skupiała w swoim stowarzyszeniu wszystkich twórców kultury. I to było bardzo ważne, że w Związku Literatów w tych domach byli przeważnie pisarze, natomiast w domach ZAIKS-u byli profesorowie uniwersytetu, muzycy rozrywkowi i poważni, architekci, fotograficy, filmowcy, aktorzy. Także w tych domach można było poznać wszystkich wybitnych twórców kultury. I ja mogę powiedzieć, że wtedy później byłem w zarządzie ZAIKS-u i tam poznałem przewodniczącym tej sekcji małych form, krótkich form był Wacław Stępień od Gozdawy i Stępnia. Tam wtedy siedział Tadeusz Żeromski. Tadeusz Żeromski był bratankiem Stefana Żeromskiego i założycielem ZAIKS-u. Jednym z założycieli, sygnatariuszy tego pierwszego listu, który był właśnie złożony w urzędach państwowych. I tam właśnie później poznałem, jak wchodziłem do zarządu głównego tego, jako wiceprzewodniczący sekcji brałem udział, to tam znów poznałem wspaniałych ludzi. Zasiadał Jan Brzechwa, w zarządzie był Lucjan, był Ludwik Starski, też filar przedwojennego kina, wiesz, i autor wielu piosenek. Był Stanisław Ryszard Dobrowolski, tam i wielu innych. Tam Adam Tarn zasiadał też. Także było to bardzo znaczące w moim życiu. O, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć o bardzo sympatycznym panu z innej troszkę profesji, mianowicie fotografikowi Benedyktowi Dorysowi. Benedykt Dorys był przed wojną, jak Zofia Nasierowska, robił wszystkim wybitnym artystom zdjęcia portretowe. I do niego przychodzili i wszędzie, jak się otworzy przedwojenne wiadomości literackie, to wszędzie tam są zdjęcia Dorys. I to był bardzo sympatyczny człowiek, który mi opowiadał o swoich spotkaniach z wybitnymi aktorami przedwojennymi. I też jaki świat jest mały, że po latach w Toronto zaprzyjaźniłem się z doktorem Andrzejem Pawłowskim, który okazał się krewnym Benedykta Dorysa. Benedykt Dorys między innymi w swoim archiwum znalazł przedwojenne zdjęcia Kazimierza nad Wisłą i dzielnicy żydowskiej i zrobił te zdjęcia, które PSP, Pracownia Sztuk Plastycznych, wydały. To ja taki jeden album miałem. I w 1996 roku
Anna Barcikowska z telewizji zaproponowała moje piosenki, żeby telewizja zrobiła piosenki, ale w krajobrazie Kazimierza nad Wisłą. I zrobiła piękne przedstawienie, gdzie występowali bardzo wybitni piosenkarze i między innymi po raz pierwszy w życiu zaśpiewała Irena Santor i Jerzy Połomski w duecie. Ten duet jechał bryczką taką na tle spichlerzy Kazimierza i śpiewali wszystko prawie tak jak w starym kinie. Wszystko tego przetrwało w tej oficynie, ileż to już lat i gdzie te lata są, gdy było C'est-Si-Bon. Gdzie ten dziwny świat i tamta era, gdy do tańca grał zespół Cajmera, a Picassa sztuka jeszcze była zła. Ja tu do ciebie szłam przez zniszczony plac i morze ruin, ileż to już lat. Został ślad, niewątpliwie został świat tych młodych naszych lat, największych złód i wad, gdy murarz dzielny kładł, na sercu cegłę kładł, odcisnął chyba ślad tamtych lat. I to znakomicie oni zaśpiewali. Aranż do tego zrobił Paweł Perliński, świetny muzyk i jestem szczęśliwy, że ta piosenka jest teraz zachowana w archiwum telewizji, można ją posłuchać. Zastanawiam się, dużo Pan mówi o innych artystach, Tak. a ja bym chciała zapytać o Pana. Tak. Czego nauczyły Pana te lekcje w uniwersytecie z członkami Stowarzyszenia ZAIKS? Pomyślałam, że odwagi Pana nauczyły, bo jak Pan pisał pierwszy tekst, no nie pierwszy, ale pisał ważny swój tekst dramaturgiczny i miał Pan wątpliwość w pociągu, ale jak my to zrobimy, to starszy kolega powiedział, nie bój się, to się uda. Czego Pana nauczyli ci starsi koledzy z ZAIKS-u? Co Panu pokazali? Jak to się przełożyło na Pańskie pisanie? Bo wydaje mi się, że bardzo. Byłem bardzo niezdecydowany jako młody człowiek, bo chciałem zostać aktorem. I my w teatrze szkolnym mieliśmy nasz teatr, który wystawiał oczywiście Zemstę i Śluby panieńskie, ale oprócz Czechowa też oświadczyli, bo tam w mojej klasie byli wyjątkowo utalentowani młodzi ludzie, którzy później były duże nazwiska. Także reżyserem był mój kolega z klasy Leszek Komarnicki. Tu właśnie znów zrobię taką dużą dygresję, ale ciekawą, że Leszek Komarnicki wtedy nie miał ani ojca, ani matki, wychowywał go dziadek Julian Maliniak. A Julian Maliniak, zwrócąc do ZAIKS-u, był filarem ZAIKS-u po wojnie. I jak były ważne zebrania w ZAIKS-ie, to proszono albo Juliana Maliniaka do prowadzenia zebrania, albo Adama Szczypiorskiego, ojca Andrzeja Szczypiorskiego, też działacza socjalistycznego przed wojną. Julian Maliniak był wykładowcą na Wolnej Wrześnicy, którą studiował mój ojciec i był znanym socjalistą i marksistą, tłumaczył Marksa, no i był bardzo poważany przez ludzi, ale wtedy, w tym czasie Leszek Komarnicki nie miał ani ojca, ani matki, wychowywał go dziadek Julian. I ja nie wiedziałem wtedy w szkole, dlaczego on jest takim sierotą, a później jak robiliśmy maturę, to okazało się, że wróciła z łagrów jego matka Wacława Komarnicka
która później była wybitną tłumaczką z rosyjskiego i angielskiego. Także Zajc właśnie miał to do siebie, że skupiał wszystkich wybitnych ludzi i właśnie bardzo cenił tych przedwojennych, o których później już młode pokolenie nie bardzo wiedziało, ale później jak zgłębiło sprawę, to okazało się, że to byli wybitni działacze przedwojenni. Zaczął pan od tego, że chciał pan być aktorem. Tak, chciałem I był pan być- niezdecydowany. To Tak, jak się to tak, zdecydowanie pojawiło? Nie, później chciałem być śpiewakiem. Śpiewakiem chciałem być i przygotowałem sobie Ech, te drogi na bas baryton, radziecką piosenkę i poszedłem do profesor Czekotowskiej, profesor konserwatorium w śpiewactwie, która po wysłuchaniu tego Ech, te drogi, da, to powiedziała, pan ma głos, ale malutki. Przynajmniej szczerze. No. I to jest na przykład na piosenkarza to bardzo dobrze, ale nie na śpiewaka operowego, że nie warto go kształcić. I proszę sobie wyobrazić, po latach znów w domu Zaiksu, już jako autor sztuk teatralnych, poznałem bliżej pana Czekotowskiego i Czekotowską, którzy byli wtedy, tak jak ja, w domu Zaiksu w Konstancinie. Także ciągle mnie te postaci właśnie wczesnej młodości nakładały się na późniejsze spotkania. Moja mama była aktorką i nauczycielką śpiewu i właśnie śpiewywała we mnie te różne melodie od dziecka. Też i występowała w teatrze RTPD Baj, kukiełkowy teatr dla dzieci, gdzie była główną śpiewającą aktorką, bo miała fantastyczny sopran, naturalnie postawiony, także miała taki wybitny głos, że tutaj do radia, że przed wojną właśnie moja mama pracowała w radia dzięki pani Tatarkiewicz-Małkowskiej, która prowadziła audycję dla dzieci i zapraszała mamę do śpiewania w radio. I mama później występowała bardzo w radio. To nie aktor, nie śpiewak, dramaturg. To Tak. pierwszy tekst i to Tak, był ten strzał, tak? Ale Że niepewny siebie. niezdecydowany. Znaczy, i dlaczego? Bo ja zostałem przytłoczony jako młody człowiek sławą mojego ojca. Nigdy nie przypuszczałem, że mój ojciec w przeciągu 2-3 lat stanie się powszechnie znanym pisarzem. Pisarzem pamiątki z celulozy, której był film później i bardzo popularny, ale mój ojciec nigdy nie ingerował w moje sprawy właśnie literackie i zawsze na premierach moich sztuk przedstawiał się, jestem autorem autora. to piękne, Tak. to przepiękne. Tak, no i zawsze mówił i dlaczego ja wybrałem właśnie zawód dramatopisarza. Właśnie, żeby się upewnić, że ja jestem coś wart. Że kiedy przyszedłem do STS-u, właśnie to pisałem skecze, które właśnie publiczność albo przyjmowała oklaskami, albo nudziła się na nich, prawda? Także ja wtedy miałem ocenę swojej wartości. Podobnie było z komponowaniem, że komponowałem bardzo wcześnie, bo już w 5 lat napisałem Galop koni, ale nie umiałem tego za bardzo zapisać. No i
dzięki moim kolegom z STS-u, właśnie kompozytorom, Jerzemu Tyszkowskiemu, Markowi Dusztygowi, Edwardowi Pałaszowi, właśnie, którzy przyjęli te kompozycje poważnie i wszystko to zapisali. W nutach właśnie ja zaistniałem jako kompozytor. Także wracając do tego podstawowego pytania, to dla mnie właśnie szkołą moją literacką był teatr. Teatr i radio. Radio odegrało olbrzymią rolę w moim życiu. Ja to opisałem dokładnie w książce Piórem i Pazurem, gdzie tam właśnie przypomniałem galerię kolegów radiowców. Także kiedy napisałem dla Bogdana Łazuki Bogdan, trzymaj się, piosenkę, gdzie tekst i muzykę napisałem, to właśnie nigdy nie przypuszczałem, że spotkam się z Wiktorem Kolankowskim, który akompaniował Łazuce właśnie w swoim zespole muzycznym. Także po latach było to spotkanie za X-u. Także do 1975 roku ja byłem tylko dramatopisarzem i satyrykiem. Nie napisałem żadnej prozy i żadnego tego, i autorem słuchowisk radiowych oczywiście. Tak. I używałem nazwiska Jarosław Abramow. I w 1975 roku spytałem ojca, że właściwie teraz to ja już mam swoją pozycję i mogę używać swojego nazwiska. Czy ty nie będziesz miał nic przeciwko temu? A on mówił, synu, ja myślałem, że ty się mnie wstydzisz. I tego, no i oczywiście w pierwszym wydaniu dramatu w Piwu w celofanowej okładce jestem już jako Neverly, ale to ciekawe, że wszyscy starzy moi znajomi z STS-u nie uznają tego drugiego nazwiska mojego i zawsze jestem tam tylko Abramow. Także wtedy, kiedy już się przekonałem, że mogę pisać sztuki teatralne, nie tylko sztuki teatralne i słuchowiska, ale również książki prozatorskie, ale to mnie prozaikiem stworzyła Kanada. Dlatego, że kiedy wyjechałem do Kanady, to tam w teatrze ciężko mi było zaistnieć i zacząłem współpracować z pismem Związkowiec Związku Polaków w Kanadzie. Tam pisałem pod różnymi pseudonimami, dlatego że chciałem wrócić do kraju. A wtedy właśnie tam spotkałem już z radia znów było tam spotkanie, że zastępcą naczelnego redaktora był Robert Długoborski, redaktor trzeciego programu Polskiego Radia. Bardzo wybitny redaktor i bardzo dobrze mi się z nim pracowałem i zainteresował mnie tym, że na przykład jak ja składałem mu słuchowisko, to on je redagował bardzo pilnie i mówił, a to może usuniemy, że nie krępował się powiedzieć mi prawdy o tym, co ja napisałem. Miał odwagę cywilną i właśnie on był też znaczącą postacią w moich próbach literackich w Kanadzie, ponieważ ja tam na lekcji angielskiego poznałem takiego Polaka, któremu się nic w Toronto nie podobało i porównywał to z Polską właśnie. I zaniosłem mu i to się nazywało Pan Żdzik na razie, ale i Długoborski mówi, no to ty suń dalej, to jest dobre, pisz
dalej. I tak powstał Pan Żdzik w Kanadzie. Ja oczywiście pisząc Pana Żdzika pod pseudonimem Marian Radomski, pojęcia nie miałem i nigdy mi do głowy nie przyszło, że to będzie czytane w polskim radiu. I że w ogóle do Polski Trafi, tak? przyniesie ta książka. No. I Ale tak- niesamowite w tej pańskiej opowieści jest to, że pan cały czas jako twórca jest otoczony ludźmi. Tak. I zawsze ktoś panu pomógł, ktoś panu Tak. coś podpowiedział, pan z kimś coś przeciął, jakiś pomysł, że ta twórczość wydaje się takim samotnym procesem, a jednak pan pokazuje, że Tak. pan te teksty sprawdzał, czytał. Tak, ale ja Tych ludzi byłem było dużo. jednocześnie tak bezczelny jako młody człowiek, że dzisiaj mi to do głowy nie przyszłoby. Mianowicie jak ja napisałem pierwszy swój musical Esmeralda dla STS-u, to przyszedłem do Kazimierza Rudzkiego, który mnie bardzo lubił i spotykaliśmy się z nim w domu pracy twórczej w Oborach i on patronował bardzo sympatycznie STS-owi i był taki bardzo życzliwy dla mnie. Między innymi wprowadzał mnie do ZAX-u właśnie razem z Jerzym Jurandotem. Tak. Ja wtedy on leżał, już źle się czuł trochę w tym domu i ja mu od początku do końca przeczytałem moją sztukę. Tak. Tak, on słuchał, ale był zmęczony bardzo, bo źle się czuł tego, ale był zbyt dobrze wychowany i to wszystko wysłuchał, więc takie miałem próby upewnienia się, czy dobrze napisałem. No ja nie wiem, czy to bezczelny, czy to jednak tak bardzo chcący tworzyć, że Tak. pan tak bardzo chciał sprawdzić właśnie, jaką wartość ma to, co pan napisał i to pokazać szerzej, tak? Tak. To niesamowita taka potrzeba właśnie tworzenia. A wiem, że to takie pytanie, które może być bardzo proste. Jakby dlaczego pan pisał? Co panu to pisanie od samego początku dawało? Bo coś innego daje odbiorcom. My czytamy, Tak. chodzimy do teatru po coś, tak? A twórca też tworzy dla siebie, dla odbiorców, dla humoru, dla dystansu, dla poprawienia sytuacji, dla wyśmiania czy wytknięcia błędów. Jak pan na to patrzył na początku? To właściwie to jest trudne troszkę pytanie, bo ja zacząłem pisać w szkole. W szkole, bo Leszek Komarnicki zobaczył, że ja dobrze wypracowania piszę i namówił mnie, żebym ja napisał sztukę o ZMP. Właśnie taką i oni wystawią. I wtedy tam była bardzo silna grupa przyszłych aktorów w naszej szkole. Także był, oprócz Leszka Komarnickiego był tam Marian Jąkajtis, Maja Broniewska, Zbyszek Zapasiewicz, Andrzej Żarnecki, Wojtek Solarz, filmowiec. I to także tam aktorzy byli, trzeba było tylko to napisać. I wtedy znów właśnie ta Maja Broniewska mieszkała w mieszkaniu Marii Koszuckiej, której córka Olena Koszucka była studentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. I ona też, właśnie patronowała tej sztuce i czytała ją i właśnie ten pierwszy akt jej się podobał i w ten sposób ja napisałem. Także to było utwierdzenie samego siebie właśnie w tej sztuce, że ja coś potrafię robić.
A jak pan wspomina to wprowadzenie do ZAIKS-u? Bo zaczynał pan od jeżdżenia z rodzicami do domów, Tak, tak? A to później było- sam pan stał się częścią. To bardzo, bardzo ciekawe jest, że ja... Myśmy z Andrzejem Joreckim napisali taką parodię operetki w STS-ie, gdzie dziewczęta i studenci migają się od nakazów pracy. I o tym nakazie pracy obowiązującym po studiach była ta parodia operetki. Jerzy Jurandot, który przychodził do naszego teatru, wiesz, zaproponował, że on wystawi tą operetkę w Syrenie. No i myśmy się bardzo ucieszyli i w Syrenie w 1955 roku została ta operetka wystawiona. Nam się to specjalnie nie podobało, bo ten balet studencki był mocno podstarzały. Wiesz, i to było takie profesjonalne wystawienie, które brak było autentyczności. No ale bardzośmy się cieszyli, a Jurandot, uroczy prywatnie pan, zaprosił nas do gabinetu wtedy i powiedział: widzicie panowie, różnie to w życiu bywa. Ja skończyłem Politechnikę, chemię na studiach, a zostałem satyrykiem, także wy też na pewno będziecie pisać i zapiszcie się do ZAIKS-u, bo teraz w tej Syrenie idzie pański tekst, który będzie właśnie odnotowany w ZAIKS-ie i będziecie mieli z tego trochę pieniędzy. No, więc myśmy się i mówił, ja chętnie jako wprowadzający mogę podpisać, 2 podpisy są potrzebne. No i w ten sposób zostałem członkiem ZAIKS-u w 1955 roku. I wtedy, kiedy przyszedłem do ZAIKS-u, to mieścił się on w Śródmieściu, na ulicy chyba Śniadeckich, i tam przyjął nas taki pan w muszce, tak całkowicie przedwojenny, pan Artur Tur. I bardzo sympatyczny pan, który właśnie też pisał teksty, a między innymi w Polsce jest znany, że napisał Biedroneczki są w klapeczki. I to też ZAIKS. No i w ten sposób zostałem właśnie na moim uniwersytecie ZAIKS-ie. Dla pana to członkostwo w ZAIKS-ie to również nagrody. Został pan nagrodzony dwukrotnie, w 2001 i 2009 roku taką odznaką specjalną ZAIKS-u. To są ważne dla pana nagrody, akurat od tego stowarzyszenia? Bardzo ważne. Szczególnie bardzo mi miło było, że za lwy mojego podwórka dostałem nagrodę warszawiastyczną imienia Karola Małzurzyńskiego, który był wybitnym działaczem ZAIKS-u i wybitnym dziennikarzem. No i wręczał mi to, bo ja byłem wtedy w Kanadzie, także zarząd nie mógł mi wręczyć wtedy na posiedzeniu zarządu, także Antoni Marianowicz, wtedy wybitny prezes też ZAIKS-u wręczył mi tę nagrodę właśnie po przyjeździe do Warszawy z Kanady i bardzo sobie cenię tę nagrodę. Jak również odznakę ZAIKS-u. To jeszcze bardzo ważne jest powiedzieć, że ZAIKS jako instytucja był jedyny w naszym obozie, który zachował swoją samorządność, że to było stowarzyszenie, które wybierało zarząd i nikt z zewnątrz nie mógł interweniować. Dzięki swojemu sprytowi, takiemu właśnie, że to wybitni przedwojenni twórcy właśnie ten ZAIKS tworzyli, ocalał
w okresie stalinowskim i w okresie później stanu wojennego. Także mało znaną jest historią, że właśnie w stanie wojennym w 1988 roku urzędnicy Ministerstwa Kultury i Sztuki zapragnęli upaństwowić ZAIKS. I to już było tak późno w PRL-u. I to zagroziło ZAIKS-owi. Wtedy przewodniczącym zarządu był Edmund Osmańczyk, który był źle widziany już wtedy przez rząd Jaruzelskiego i sekretarzem generalnym był Andrzej Jarecki, mój przyjaciel z STS-u. Tam był Andrzej Szczypiorski, no, Józef Hen. Bardzo dużo było wybitnych pisarzy wtedy. No i wtedy właśnie Szczypiorski mówi, no to co panowie, nie mamy innego wyjścia, tylko musimy się zwrócić do pana Jana o pomoc. A kto to był pan Jan? A pan Jan to był Jan Dobraczyński, który był wtedy prezesem Rady Stowarzyszenia. Tak, jego zaprosiliśmy wtedy, ja byłem tam też w zarządzie, zaprosiliśmy na posiedzenie zarządu i Andrzej Szczypiorski, który chyba wtedy właśnie powiedział, no panie Janie, właśnie tutaj nie możemy do tego dopuścić, że chcą nam upaństwowić ZAIKS po tylu latach. I zwracamy się do pana o pomoc w tej sprawie. A on mówi, no tak, to ja porozmawiam z generałem i na pewno to odkręci tego. No i porozmawiał i ZAIKS przetrwał właśnie dzięki tej umiejętności dobierania ludzi. Z kolei w okresie marca 1968 znów był taki podział, że byli tam Ludwik Starski, powiedzmy Adam Tarn i tak dalej, dużo w zarządzie znanych ludzi, ale przewodniczącym był zarządu ZAIKS-u był Stanisław Ryszard Dobrowolski. Bardzo dobrze widziany poeta proletariacki. No i dzięki temu właśnie też w okresie marca ZAIKS został oszczędzony też. To ważne jest też sala ZAIKS-u, że sala ZAIKS-u była używana przez inne stowarzyszenia do zebrań bardzo ważnych. I takie przełomowe zebrania Związku Literatów Polskich zawsze się odbywały w sali ZAIKS-u. Także ZAIKS jako ta organizacja przyjazna innym twórcom z innych stowarzyszeń. Myślę sobie a propos tego, o czym pan mówi, że ZAIKS jest takim symbolem niezależności twórców. Czy walki, czy ochrony tej niezależności twórców. To jest Ale chyba bardzo teraz istotne. właśnie jest olbrzymi problem, bo ZAIKS jest bankiem również. I tutaj jest bardzo ważne, że z kolei teraz te zespoły, wiesz, co się nazywa piosenkami, i tego jest mnóstwo tych twórców, którzy sami piszą sobie i sami wykonują. I oni mają liczebną przewagę w ZAIKS-ie. I z kolei nie rozumieją, że trzeba do ZAIKS-u wybierać ludzi z nazwiskami, z elity. I teraz ta elita jest w mniejszości tam w ZAIKS-ie. I w wyborach samorządowych może nie przejść tego, bo to są ludzie, którzy nic nie wiedzą o przeszłości i uważają, że wszystko się na nich kończy, o małej kulturze. Wielką postacią biura ZAIKS-u był Ryszard Rokicki, który był uroczym człowiekiem i
pracował w ZAX-ie od chłopca. Dosłownie, bo podczas okupacji właśnie Jastrzębiec go zatrudnił. Tam i on roznosił tam zapomogi dla twórców, czy tego, bo ZAX w podziemiu też trwał i tam miał piękną kartę. Także ja poznałem tam w ZAX-ie właśnie tych różnych ludzi, właśnie bardzo sympatycznych z samego biura obsługi. Nie ukrywajmy, że ZAX jako bank jest bardzo potrzebny był. W okresie PRL-u to były bardzo wysokie wynagrodzenia, tantiemy teatralne. Także ja na przykład w 1966 roku zarobiłem tyle, ile wynosił moja pensja redaktora w radio. Była 33 000 i tyle miałem zapłacić podatku. I wtedy Jerzy Jurandot, który też bardzo był sprytny i świetnie myślał o finansach, właśnie poddał taki pomysł, żeby było takie oddzielne twórcze konto w banku BGK, tam gdzie odkładało się wyżej ponad 100 000 złotych, wyżej honoraria, które można było później sukcesywnie wykorzystać. I między innymi ja do tego konta twórczego się zapisałem i też miałem tam takie konto. I dzięki temu uniknąłem takich dużych podatków, jakie zapłaciłem frycowe w 1966 roku. Także szczególnie autorzy piosenek właśnie bardzo zabiegają o to, żeby być w ZAX-ie, że wtedy dostają tantiemy. Więc pod tym względem dziś jest tak samo ważna. Była tam w ZAX-ie agencja autorska, która zajmowała się tłumaczeniami. To już została zlikwidowana, ale wtedy ona też odegrała olbrzymią rolę w tłumaczeniu poezji i sztuk teatralnych, prozy, że kontaktowała się z tłumaczami. Tak. I wydawała taki biuletyn, w którym polecała utwory polskie na zagranicę. Tym przewodniczącym tej agencji autorskiej był przez długi czas Antoni Marianowicz, właśnie zanim został prezesem. Także ZAX jest ciągle bardzo potrzebny, bo jest właśnie takim, w najlepszym tego słowa znaczeniu, propagatorem wysokiej kultury. To, że na przykład taki drobiazg, ale bardzo zasłużona nagroda księgarzy imienia, którą prowadzi na Starym Mieście od lat Jan Rodzeń, to właśnie nagroda upadła z powodów właśnie finansowych, że już nie jest przyznawana. Natomiast są spotkania twórców właśnie w tym domu i co sponsoruje ZAX. Właśnie, że dzięki ZAX-owi zaistniały wspomnienia o Agnieszce Osieckiej, Stanisławie Tymie i tak dalej. Właśnie. I to jest bardzo ważne. No mówimy o roli ZAX-u, mówi Pan z jednej strony oczywista rola bank, z drugiej strony ta rola kulturotwórcza, dbania o wysoką kulturę, z trzeciej strony rola towarzyska, czyli tej bardzo. Wymiany właśnie koleżeńskiej, Pan o tym mówił, tak? Tego wymiany pomysłów, wymiany myśli artystycznej również, tak? Tak. No i
historii przede wszystkim, bo na przykład ja w domu pracy twórczej w Ustce spotkałem Ryszarda Damrosza. Ryszard Damrosz był kompozytorem u pani Baduszkowej w muzycznym teatrze imienia, teraz jej imienia. Ja był dyrygentem orkiestry i bardzo mnie polubił. I on na przykład mi opowiedział historię, że jak siedział w Workucie, był aresztowany po wojnie, wiesz, i tam siedział razem z Bernardem Ładyszem, który tam śpiewał. I opowiedział mi swój życiorys i życiorys swojego wuja, stryja właściwie, który jest bardzo znanym dyrygentem w Ameryce. Damrosz też ma swoją aleję tam Damrosza. Jest tego, także takich właśnie ludzi poznawałem tam jednocześnie. Też właśnie tak, nigdy bym takiego Dorysa, czy Ludzkiego, czy innych ludzi nie mógł poznać, gdyby nie za ich. Powiedział Pan na początku o tym, że był Pan w tych domach pracy twórczej jako nastolatek i Pan ich słuchał, Pan z nimi Tak. rozmawiał, z tymi starszymi już później kolegami. Tak. Dzisiaj Pan może być w takiej roli, to znaczy młodzi twórcy mogą patrzeć na Pana i pytać Pana o jakąś wizję, o radę takiej młodej osobie stawiającej pierwsze kroki w tym świecie dramaturgicznym. Co by Pan z perspektywy lat powiedział? To bardzo ciężki zawód jest, dlatego że przedtem właśnie, kilkadziesiąt lat temu teatr, właśnie autor w teatrze był bardzo ważną osobą. Miał swoje pismo, dialog, w którym drukował sztuki. W ministerstwie jego sztuki były składane i też wysyłane do teatru. I więź teatru z autorem była bardzo silna wtedy. A tymczasem teraz właściwie z autorem się nie liczą. Wiesz, wystawiają swoje przedstawienia właśnie takie reżyserskie bardzo i słowo straciło wagę w teatrze. Wiesz, do słowa przywiązywano wielką wagę i cenzura, z którą walczyliśmy, nadzorowała to i myśmy myśleli, jak ominąć tą cenzurę i oszukać ją, żeby właśnie przeszła jakaś ważniejsza myśl i tego. I to często było, to podobnie w radio i w telewizji było. Przecież dla mnie na przykład taką śmieszną rzeczą dzisiaj jest, że jak wystawiłem w Teatrze Telewizji znakomite wystawienie przez Kazimierza Brauna mojej sztuki Żaglowce, Białe Żaglowce, to tam na końcu było tak, że bohater, nieudacznik, który jest taksówkarzem, mówi do tego bogatego kolegi: ale ty wiesz, dlaczego tyś zrobił karierę, a ja nie. I Irena Bołtuś-Staszewska mnie wtedy zaprosiła do telewizji i powiedziała, że nie może ta kwestia iść. A to puenta była przedstawienia. Ja mówię, no jak to? Pani Ireno, przecież to jest niemożliwe. No więc może będzie tak, że powie, zastanów się, dlaczego ty zrobiłeś karierę, a ja. I tu koniec będzie tego. Koniec tego nie będzie. No i ona to wzięła na własną odpowiedzialność. I tego, bo to cenzura przełknęła w końcu, ale takie były rozmowy wtedy. No czyli tak jak Pan powiedział, że to ciężki zawód, trudny zawód, Bardzo, się bardzo zmienił. trudny. Satyra, humor, dystans. Uczył się Pan tego, czy zawsze Pan to w sobie miał? Nigdy nie uważałem się tu
jak zacząłem właśnie w Teatrze Satyryków być dowcipnym, to same mnie zaskakiwało to, że właśnie miałem takie pomysły teatralne jednocześnie. I te skecze może i monologi były wtedy właśnie nowatorskie. Może, bo na przykład w Prostaczkach, w pierwszym programie STS-u, wystawionym w 1954 roku, kiedy Katowice nazywały się Stalinogród, a Pałac Kultury imienia Stalina, ja wpadłem na pomysł, żeby skrytykować przymusowe szkolenie marksistowskie. I wtedy wchodzi, że profesor ma wykład właśnie i przynosi książkę, krótki kurs WKPB, który była wtedy Biblią. Wtedy z tego się uczył. I mówi, to taka książeczka w szarej okładce, może ją znacie. I to niby samo to nie było śmieszne, ale w kontekście właśnie, w tym kontekście społecznym to było paradoksalne. Jak dwóch robotników udaje, że pracuje i ten jeden mówi, ale się zmęczyłem tego. Nie narzucaj tempa, Czesiu. No to wtedy to są właśnie, wtedy byli tak zwani robole, którzy udawali robotników i niechętnie pracowali i w tym kontekście właśnie społecznym to wtedy było śmieszne czy groteskowe. No właśnie, czyli ta umiejętność złapania kontekstu, sytuacji, tego humoru sytuacyjnego, tak, w tamtych czasach, tak, co rozumieli, tej kompetencji podobnej, takiej kulturowej, społecznej, którą mieli państwo z widzami, tak? Tak. A gdybym pana, dużo mówimy o różnych twarzach bycia twórcą, o tych ciemniejszych, smutniejszych też, o tym, jak się zmieniła rola twórcy, czy jak się zmienia. A co dla pana w byciu artystą, w byciu twórcą jest najpiękniejsze? Najpiękniejszy jest właśnie odzew publiczności i trwanie, wie pani, żeby nie przeżyć własnych utworów, bo to jest najgorsze, kiedy utwory się zestarzały za życia twórcy już, to jest bardzo nieprzyjemne i ciągle każdy twórca ma w sobie to pytanie, czy ja jestem czytany, czy to jeszcze jest coś warte i tak dalej. Ja to mam bez przerwy. Także jak spotykam ludzi, którzy nagle przychodzą do mnie z moimi wszystkimi książkami podpisać tego, to jest dla mnie olbrzymia radość. Myślę sobie, że w sketchu najważniejsza jest puenta. Nie wiem, czy chciałby pan, żeby to była puenta naszej rozmowy, czy chce pan coś jeszcze dodać do tej historii, do której pan nas zaprosił? Trochę ZAX-owej, a trochę swojej osobistej, pełnej przeróżnych spotkań z inspirującymi ludźmi. To pięknie pan powiedział, że twórca nie chce, żeby on przeżył swoje teksty, one mają być wieczne, tak? No bo właściwie się tak zastanawiam, co było w Agnieszce Osieckiej, że ona po śmierci tak wyrosła na poetkę prawie. I stawiają jej pomniki i tak dalej. I właśnie ona, a powiedzmy, Andrzej Jarecki jest mniej znany, przez to też wybitny poeta i wybitny autor naszego teatru. No ale jak przeczytałem biografię pani Karoliny Felberg, Osiecka, to dopiero zobaczyłem, że ja, mimo że się przyjaźniłem z Agnieszką, to pojęcia nie miałem o jej życiu, o tym stosunkach z ojcem, matką i tak dalej. I te jej tragedie takie młodzieńcze i bardzo, bardzo pięknie oni napisane w jej dzienniku i tak dalej, którym się nie chwaliła. Znam tę książkę, ona jest rzeczywiście taka
no, zaskakująca bardzo i wzruszająca w wielu momentach. Mówi pan, że pan się zastanawia, co w niej takiego było. Ja zaczęłam od takiego określenia kultowy. Umie pan odpowiedzieć już no, ze swojej perspektywy coś, co sprawia, że utwór, piosenka, książka, tekst staje się taki kultowy. Co takiego on musi mieć? To jest jakiś To jest wzorzec? właśnie dziwne, bo ja mam parę kultowych piosenek właśnie, które przetrwały pokolenia i mają 70 lat już i są ciągle śpiewane jak Okularnicy, Polka kryminalna, czy Widzisz mała jak to jest. A inne piosenki, które ja cenię, są mniej znane. I to trudno powiedzieć, co właśnie. Myślę, że możemy Państwu, którzy nas oglądają, zdradzić, że spotykamy się dosłownie chwilę po Pańskich urodzinach. Tak. Zastanawiam się, które życzenia, które Pan usłyszał na te urodziny, z Panem zostały. Były jakieś życzenia urodzinowe, które Panu dźwięczą w głowie? A może smak tortu, bo tort też pewnie był. Był to, tak. Tak. Czego Pan sobie życzy na te urodziny, które są No te? właśnie to żebym przetrwał jakoś jako autor. Chyba nie jakoś, a bardzo dobrze. Bardzo Panu tego życzę i bardzo dziękuję za Pański czas. Ja dziękuję Pani. Cieszę się, że Pani jest z radia, z tej samej instytucji, w której pracowałem. No ja jestem z młodzieżowego nawet, a Pan przecież w redakcji młodzieżowej również. No, Najtrudniejszy odbiorca. Młodzieżowy najtrudniejszy Tak. odbiorca. Tak, radiowy teatr młodych prowadziłem. Bardzo Panu dziękuję. Ja dziękuję. Pan Jarosław Abramow-Newerli dzisiaj z nami. Pięknie Panu dziękuję. Ja dziękuję. Dobrego przetrwania. Dobrego, nie jakiegoś. Bardzo dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.